dobry. Dzień dobry bardzo, dzień dobry. To znowu my. No właśnie, znowu my. U nas się trochę zmienia, jak widać, w tłach szczególnie, tak? To najpierw u ciebie, Rafał, teraz troszeczkę u mnie. Nie to, żeby... to, co jest za mną, to jest reprezentacja mojego mózgu tak naprawdę i tego, co się w nim dzieje, więc tam jest wszystko. Nie ma szerszego kadru, tam jest jeszcze więcej. No, ale jest jak jest, tak? Słuchaj, chciałem dzisiaj z sobą pogadać o temacie Dockera. Lubimy temat Dockera, prawda? Lubimy temat. To jest ciekawy temat, bo mimo wszystko wiem, że ludzie już mają go dość i że obgryźli Dockera ze wszystkich stron, że jest z tego jeden wielki ogryzek. Tak, jeszcze ale dokładnie dla niektórych. Ale ja bym powiedział, że to jest ogryzek, który i tak warto oglądać z każdej strony, bo on się trochę zmienia i Właśnie, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o rzeczach, które się bardzo zmieniają i de facto właściwie można by było, a w sumie dlaczego by nie, mogę to zrobić, ten pokaz na to, co chcę pokazać, możemy go zrobić na maszynie z GPU, a nie na moim laptopie. Dobra, to co chcę tobie i naszym ukochanym widzom, którzy nas bardzo chętnie będą subskrybować, lajkować, komentować. Ale rzeczywiście, tak, zwłaszcza potem, jak opowiemy bardzo dużo ciekawych rzeczy o Dockerze. Dokładnie. Tak. Więc wiecie, tam są na dole takie pik, to sobie poklikajcie. Lubicie klikać, to klikajcie. Dokładnie. Wracając, faktycznie Docker się mocno zmienia i Docker mocno poszedł w kierunku AI, ale takiego AI powiedziałbym, który jest troszeczkę rozsądniejszy niż tylko taki szum AI-owy. Czyli podejrzewam, że zadano sobie w Dockerze pytanie, co my możemy zrobić, żeby Docker dostał jakby dla siebie coś, gdzie będzie można faktycznie powiedzieć, że używamy natywnie albo prawie natywnie AI w środku, tak? Czyli nie, że uruchamiamy sobie, nie wiem, Olamę w kontenerze, tylko uruchamiamy natywnie, tak? O DMR, czyli Docker Model Runner już kiedyś mówiliśmy, to dzisiaj też użyjemy, ale oprócz tego jest kilka innych narzędzi, między innymi MCP Toolkit, który ma w sobie w sumie 3 komponenty, można powiedzieć, właściwie 2. Jest MCP Katalog, czyli katalog tych takich, powiedzmy, curated, more or less, MCP serwerów, przeróżnych, tam jest ich ponad 300, o ile dobrze pamiętam. Łącznie z tym, że do Google Flight też napisał ten serwer. On sobie tak działa. Coś tam robi. Ale trzeba się namęczyć troszkę, żeby dostać taką odpowiedź, jaką się chce. I w tym toolkicie też jest MCP Gateway, który jest takim narzędziem, który bardzo fajnie, ja bym to powiedział, coś mi się tuczesz, psy mi szczekają, ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ale wracając, MCP Gateway to jest to, co nazwa wskazuje tak de facto. Potrafi z LLM-a przekazać zapytanie do odpowiedniego MCP serwera. Czyli my nie musimy konfigurować żadnych tych MCP serwerów, nie musimy mówić, jakie co, gdzie, do którego ma iść i tak dalej. To ma sobie zrobić MCP Gateway. I to startuje jako kontener i sobie to ładnie tam obsługuje wszystko. Natomiast to, co takie clue, które chcę tobie dzisiaj pokazać i naszym kochanym widzom, którzy będą nas subskrybować, lajkować i komentować i tak dalej. Rzeczywiście. To jest C-Agent. To jest ciekawe narzędzie tak naprawdę, bo to jest narzędzie, które jest wbudowane w rozwiązania dockerowe, aczkolwiek nie w Dockera samego. Ono jest w Docker desktopie, ale te wszystkie rozwiązania, o których ja dzisiaj mówię, one nie potrzebują Docker desktopie. Jeżeli zainstalujemy sobie Dockera z repozytorium dockerowego, czyli nie z tego, który jest tam domyślnie dostępne w Ubuntu czy gdzieś tam, mamy możliwość zainstalowania wszystkich tych komponentów, tak naprawdę i Docker Engine, MCP Gateway, DMR i C-Agent bezpośrednio na maszynie. To jest open source'owe wszystko. I o ile DMR jest już pakietem, czyli apt install, tak? O tyle
C-Agent i MCP Toolkit trzeba sobie ściągnąć wget-em i po prostu wrzucić, ale to jest banalnie proste, ponieważ C-Agent wrzucamy do .docker/CLI plugins, a co tam było? MCP Gateway, po prostu ja sobie zrobiłem install i zainstalowałem sobie do USR SBIN, tak? I tyle. I dobra, to tyle gadania. Teraz udostępnię screena i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Share screen. Window. O, ten piękny window. O, popatrz jak ładnie. Dobra, ja sobie tutaj wyszedłem, żeby było, wszyscy widzieli, że faktycznie wchodzę, tak? Wchodzę teraz sobie na serwerek. To jest serwer upcloudowy, tak? Z GPU. O ile dobrze pamiętam, mamy komendę NVIDIA SMI, to sobie możemy to zobaczyć, tak, to jest R40F. Będą się pojawiać niedługo nowe, ale na razie tylko tyle zdradzę. No i widzimy, że tam coś sobie jest, nie? To sobie tam hula. I teraz tak. Tak jak mówiłem, możemy sobie zrobić Docker model status. To kiedyś sobie robiliśmy. To, że to się wywala tutaj na błędach, to jest mało istotne. Docker model sam w sobie działa, widać, że jest running, tak? Docker MCP, chyba też status, o ile dobrze pamiętam. Nie, no ale wypisał coś, więc to widać, że to wypisał tak naprawdę nam MCP, czyli version. O, mamy 0.42 i jest jeszcze C-Agent. C-Agent ma tą różnicę, że nie używamy do tego Docker, tylko to jest jakby osobny pakiecik, ale potrzebuje tych wszystkich dockerowych rzeczy, no bo tam uruchamia kontenery, uruchamia MCP Gateway i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zanim to sobie zobaczmy tego nieszczęsnego raga, bo to jest chyba najciekawsze tak naprawdę w tym wszystkim. Bo co jest fajne w C-Agent, że C-Agent ma funkcjonalność raga wbudowaną i możesz sobie zbudować lokalnie na swojej maszynie całego raga z MCP serwerami, ze wszystkim, co jest naprawdę zamknięte na jednej maszynie. Okej, to jak w taki sposób tutaj w takim razie buduję knowledge base? Jak to działa? Dobre pytanie. Zanim, to w takim razie, co ja zrobiłem? Ja sobie użyłem czegoś, co znowu jest nowe w UpCloudzie, czyli Shared File System, czyli coś, co możemy sobie podłączać pod NFS-em, czyli taki EFS AWS-owy, nie? Bardzo podobne rozwiązanie, troszeczkę inaczej się konfiguruje, dużo szybciej się konfiguruje przede wszystkim. Dobra, reklama poszła, jest zaliczone. I zamontowałem sobie to, bo chciałem też pokazać, bo tego używam do kilku różnych prezentacji, chciałem też pokazać, że można sobie tą bazę wiedzy utrzymać pomiędzy maszynami na przykład, nie? No bo EFS czy NFS ma to do siebie, że można go zamontować pod wieloma maszynami. Więc mam to, co zrobiłem, ściągnąłem sobie repozytorium Dockera z dokumentacją, bo na tym pokazywałem. I mam go tutaj. I tu są po prostu pliczki MD. Wadą, może nie tyle wadą, czymś, co mam nadzieję będzie się pojawiać niedługo w C-Agencie, jest to, że RAG można budować na plikach tekstowych i na plikach MD. Okej. Próbowałem na PDF-ach, nie wyszło mi to, ale być może miałem zwalone PDF-y też, bo PDF to tekst też mi robił głupoty, ta konwersja. Więc może miałeś PDF z obrazkami, a nie z tekstem, czyli inaczej były kodowane. Najprawdopodobniej to był ten efekt. Nie chciało mi się już szukać takich innych PDF-ów, więc po prostu zrobiłem sobie to na plikach MD. Więc tutaj budujemy tą bazę lokalnie, więc musisz mieć pliczki, nie? I jeszcze dodatkowo można sobie to zrobić w taki sposób, to ja Ci od razu pokażę. Widzisz, tu mam Docker BM25 i Docker Embeddings. Te dwie bazy danych, no Embeddings to jest wektorowa, BM25 to jest SQLite. Ten RAG to sobie buduje na podstawie danych tych tekstowych, on sobie to buduje przy pierwszym uruchomieniu, te bazy danych.
Okej. Więc zanim sobie to uruchomimy, to sobie zobaczmy kod tego dziadostwa. I teraz patrz, masz tutaj na początku, to jest definicja raga, nie? Ten kawałek tutaj. I to jest wszystko, co musisz, znaczy nawet więcej niż musisz mieć, bo ja tutaj zrobiłem dwie strategie de facto, nie? Czyli BM25 i embeddings. Szczerze mówiąc, efektywnie chyba mi to zwolniło tak naprawdę, bo tam naprawdę nie jest to duża baza wiedzy. Nie? Te embeddingi będą lepiej działać, jak będzie więcej tych plików. No, dłużej się to będzie indeksować i tak dalej, ale podejrzewam, że wtedy wykaże jakby lepszy efekt. No i mamy tak naprawdę, skąd jest źródło, czyli ten nasz React Data, te dwie strategie, tak jak mówiłem, Chunked Embeddings i BM25 i dla BM25 mamy to, w jaki sposób on sobie buduje zależności tak naprawdę pomiędzy chunkami, które zrobi, nie? Plus chunking, czyli size jest 1000 wyrazów i overlap 100, czyli on sobie jest w stanie wtedy zrozumieć, że ta część jest kolejną częścią poprzedniej, no bo mają ten overlap 100-wyrazowy, nie? No i potem właśnie ta baza wektorowa, znowu ten chunking, no i w rezultacie jaka ma być fuzja, że nie ma duplikować, albo inaczej, deduplikaty ma usuwać i tak dalej, i limituje, to jest ciekawe, limituje odpowiedź do 8 chunków, czyli to, co zwraca, to jest 8 chunków, nie? Okej, czyli chunkuję sobie, czyli przycina, czyli mamy jakiś context engineering tutaj. Tak. Przetestowałeś się BM25 z embeddingami i przypomnij mi test, który był lepszy? Wydaje mi się, że samo BM25 bez embeddingów było w tym przypadku akurat szybsze, ale tak jak mówię, tam jest ta baza wiedzy jest stosunkowo mała, więc to jest moje odczucie tylko i wyłącznie, wiesz, nie badałem tego, nie robiłem jakiegoś time'a czy czegokolwiek na to. Okej. No i tutaj jeszcze jest jedna rzecz, embedding model. Mamy jeden z modeli, który używamy do tych embeddingów i jak widzisz, to jest ściągane z DMR-u, czyli to jest model, który się pojawia lokalnie, nie? Nie, wiesz, bo też przypomina mi się case BM25 w Elasticsearchu versus embeddingi, czyli no, masz sobie model i tworzy ci tokeny, nie? Więc dwa różne podejścia i myślałem, że jednak przy wyszukiwaniu semantycznym embeddingi będą lepsze, ale jeżeli mówisz, że BM25 była szybsza, to spoko. Ale tak mówię, będę robił testy, będę wrzucał więcej, zobaczę, czy to coś zmieni. Zobaczymy. Nie? Dobra, to mamy jedną część i potem mam definicję modelu i ciekawostka, z Qwenem robił jakieś dziwne rzeczy. Próbowałem mu te provider options dodawać, żeby tam nie zajmował się jakimś myśleniem i tak dalej. Robił dziwne rzeczy. A w związku z tym, że nie miałem za dużo czasu, bo przygotowałem tą prezentację za 2 dni, a jeszcze trzeba zrobić, stwierdziłem, że spróbuję ze Smolem. I ze Smolem poszedł już fajnie, nie? Ale to też jest fajne, bo tu można zdefiniować taką metadefinicję, którą sobie później we wszystkich agentach używasz, bo koniec końców dochodzimy właśnie do agentów. Tutaj mam jednego agenta, ale możesz sobie zbudować całą serię agentów, w którym powiesz temu rootowemu agentowi, to jest taki orkiestrator agentów, nie? Użyj tego agenta, potem tego agenta, potem tego agenta i tak dalej. No tutaj w tym przypadku mamy tylko jeden, bo nic więcej nie potrzebujemy. Jaki model jest używany, no to jest ta definicja, którą mieliśmy tutaj wyżej troszeczkę. Używaj raga, ile maksymalnie itemów z historii bierzemy. I to jest coś, co okazało się, że to mi pomogło też, przyspieszyło działanie tego narzędzia, powiedzmy, bo nie bierze mi do context window całej historii, tylko jej krótką część. Ja się w ogóle zastanawiam, czy w przypadku takiego raga, który mi ma dawać dokumentację dockerową, w ogóle nie wyczyścić tego, nie dać mu 0. Bo najpierw pytam, jak stworzyć image, potem pytam, co to jest DMR, potem coś. To nie ma
połączenia tutaj między tym, nie? Między tymi zadaniami. Okej. No i koniec końców instrukcje, nie? To tam, tu sobie możemy, to jest taki, powiedzmy, modyfikator system promptu de facto, nie? Co on ma robić. I to jest wszystko. To jest naprawdę wszystko. Dobra, to sobie teraz to wyjdźmy z tego i co? I możemy sobie to odpalić. I tak naprawdę możemy sobie to odpalić na 2 sposoby. Odpalę to z logami, to sobie zobaczymy, zresztą wyczyszczę, chyba tu mamy jakieś logi, to ja te logi sobie wyczyszczę, bo nie, żeby nam nie śmieciły. Okej. I tak, C-Agent, run, ten YAML i to jest wszystko, co potrzebuję. Ja sobie jeszcze dodam debug i log file równe cagent.log. Nie? I dostaję coś takiego. Ja sobie teraz to szybciutko indeksuję za każdym razem. Robi to za każdym razem, bo znowu on sobie uruchamia kontenerek gdzieś tam w tle. Nie? Więc za każdym razem to sobie indeksuje, co mnie troszkę irytuje, szczerze mówiąc, bo ta indeksacja przy większej bazie będzie trwać trochę dłużej, nie? To jest prawda. Muszę dojść, czy jestem w stanie. Na pewno gdzieś jest jakieś ustawienie, ale muszę to jeszcze poczytać troszeczkę, żeby tak się nie działo, żeby ten taki, powiedzmy, nazwijmy to cache jakkolwiek, tak? Mi się chciało to zapytać o ten cache. Żeby to zostawało, więc będę tego szukał. No i tak naprawdę mamy tyle. Mamy informacje o tym, ile tokenów użyliśmy, jaka jest jego cena, bo oczywiście nie musimy używać lokalnych modeli. Możemy się połączyć do OpenAI, Anthropica, czegokolwiek. Oczywiście eksport API Kia i tyle, i więcej nic nie potrzebne. No i dobra, no to co? Zapytajmy się na przykład how to create multi-stage Docker file. I od kopa dostajesz odpowiedź, nie? Która idzie z tego raga. I ze small LLM. To jest nie najgorzej. Tak. No dobra, to teraz zobacz. Jakie mogły być zastosowania? Mogłobyś zrobić sobie zastosowanie, że podpinasz sobie agenta i robisz sobie raga do jakiejś baski danych. Tylko wówczas na przykład możesz sobie stworzyć jakiś serwer MCP, który podpinuje baskę danych, ewentualnie jakoś indeksuje i tworzysz z tego knowledge base'a. Taką funkcjonalność daje na przykład, z tego co pamiętam, to była MindDB. Są inne narzędzia, które też do tego służą, które robią coś podobnego, ale ci powiem, że brakuje mi w tym narzędziu jednej rzeczy. Ono fajnie wygląda. Teraz tego typu narzędzie jest trochę na rynku i się trochę pojawia, ale fajnie by było, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że masz w VS Code możliwość uruchamiania kodu w kontenerze i dostanie się do kontenera i sobie tam bawienia się tym. I nagle sobie w kontenerze odpalasz tego CA agenta i masz odpowiednik C-Line'a ze swoimi własnymi agentami jako asystent kodowania i darmowego kursora albo kursora w połowie ceny albo w 1/3 ceny. I to byłoby super. To byłoby super. Nie jestem pewny, ale pamiętam, że na Docker Captain Summit rozmawialiśmy o integracjach z VS Code, z IntelliJ'em i innymi. Więc może to się pojawić, a jeśli się już nie pojawiło, nie sprawdzałem, ale właśnie chciałem Ci też pokazać właśnie tego multi-agenta z wykorzystaniem MCP. Nie? Tutaj mam toolset, type MCP, w tym przypadku używam akurat Docker to jest MCP katalog, tak? DuckDuckGo. Mogę sobie tu wrzucić swój własny MCP serwer, mogę sobie wrzucić dowolny inny, nie? I tu jest tak, że researcher robi research używając DuckDuckGo, no i potem writer pisze artykuł na podstawie tego, co ja sobie tam znalazłem. No i root jest tym, który zarządza, który przygotowuje te zapytania do tych 2 agentów, nie? Okej, czyli to są modele, mamy sobie agenta i w tym agencie już jest serwer MCP, więc go tak naprawdę uruchamiasz, czyli tam cała integracja z tą końcówką, tym endpointem typowym pod MCP, jak sobie tworzysz własne, też już on ci to robi za ciebie. Tak.
Czy jest opcja tworzenia własnych MCP serwerów? Stawiam, że jest. Jest. Bez problemu możesz się podpiąć, bez problemu możesz się podpiąć pod gateway. Już takie eksperymenty robiłem. Nie mam ich tutaj, ale napisałem sobie taki prosty MCP serwer do własnej potrzeby, do ściągania informacji z dev conferences, dev events, coś takiego. Jest taka strona, więc mam takiego napisanego na potrzeby szkolenia z LinkedIna. Taki MCP serwer, gdzie właśnie sobie wyciągam te dane, wiesz, pokazuję sobie, mogę sobie je wyselekcjonować z list wyszukiwania, mogę sobie wpisać po prostu do LLM-a zapytanko i on mi wyszukuje, pokazuje te konferencje, które chcę, więc... Spoko. Nie, ja ci powiem tak, no musiałbym tylko sobie się dowiedzieć, czy to sprawę projektowanie i tworzenie serwera MCP tutaj to jest takie standardowe tworzenie. Tak. Tu są standardowe serwery MCP, więc jak na przykład robisz z Pythonem, to FastMCP. I wystawiasz endpoint i potem macie. Dobra. Tak. Czyli to jest generalnie okej. Nie mam więcej pytań, bo musiał się tym pobawić, musiałbym to porównać do innych narzędzi, wiesz, te wszystkie OpenClaw, tego jest teraz mnóstwo, nawet jakieś wersje light tego OpenClaw i tak dalej, z tą całym MCP, no tego jest mnóstwo. Ciekaw jestem, ile z nich zostanie ostatecznie na rynku. Tak. Dokładnie. No i widzisz, tu z boczku widzimy, który tak naprawdę z tych agentów się uruchomił. Root sobie myśli, widzisz, to nie jest kwestia maszyny, bo ta maszyna jest mocna. To jest L40 NVIDIA, 8 CPU tam jest, plus 1 GPU. 8 CPU plus 1 GPU, 64 GB RAMu, to jest potężna maszyna, nie? I ten Gwen jakoś tak... No, ale właśnie, przechodzi sobie, widzisz, i za każdym razem zapytanko wraca, potem root dzwoni do odpowiedniego agenta, ten agent sobie to robi i to naprawdę... Tragedii nie ma. Nie ma. Powiem ci, że nie ma. Jest to fajne, pozamykane w jednym miejscu. No ten UI to jest dla nerdów sprzed 30 lat, nie? Czyli dla mnie. Ale... A jak wygląda Claude Code? No dobrze, okej, tu mnie masz, tak samo. Jeśli nie gorzej. Dokładnie. Więc tak, to prawda. Tak się pojawiasz. Ale to wystarczy, tak? To nie potrzeba tutaj nic więcej. No, widzimy, że 5700 tokenów zostało zużyte, koszt jest 0, no bo to wszystko jest lokalne. Generuje tytuł sesji, ciekawe co mu wyjdzie. Ale tak generalnie, no tak wygląda ten CA. No, proste jak konstrukcja cepa, bym powiedział, tak? To jest naprawdę super. No, tak, ja wiem, że są inne narzędzia, które robią podobne rzeczy i w podobny sposób, ale to, że właśnie Docker wrócił trochę do tej swojej podstawy, do tej swojej bazy, z której wyszedł, nie? Gdzie konstruujesz kontener jednym prostym plikiem, to tutaj konstruujesz swój cały workflow Agentic AI jednym prostym plikiem. Nie? Tak, tylko właśnie nie chciałbym deprecjonować tego, co zrobił Docker, bo mi się bardzo podoba to, że oni próbują, walczą i starają się nadążyć za rynkiem. No tylko to jest właśnie to, starają się nadążyć za rynkiem. Docker już nie jest tym, który ustala standardy. To prawda. Więc żeby mógł ponownie ustalać standardy i wrócić na swój stołek, to musi zrobić coś więcej niż wystawić. Tak, musi zrobić coś, co będzie się lepiej integrowało z wszystkim innym. Ma ku temu możliwości, bo ma Docker Huba, ma huby, może zrobić fajne repozytorium, tylko bez community, dużego community jak kiedyś, z fajnymi repozytoriami serwerów MCP, na przykład na kontenerach, które może deployować sobie wszędzie i wszędzie zintegrować. Tego mi brakuje. I bez tego ja nie widzę opcji, żeby to się fajnie rozbudowało, no bo biorąc pod uwagę to, ile tych narzędzi jest na rynku, któreś wygra. Nie sądzę, żeby ten CAGET wygrał, mimo że wygląda fajnie, no ale to on wygląda fajnie, ale nie mam efektu wow. Bo nie widzę w nim zastosowania ponad wszystko, co jest inne.
Mhm. To jest właśnie to. Gdybym na przykład ja mogłem sobie w Visual Studio Code podpiąć to jako chatbota albo chatbota jako asystent do pisania kodu, czyli coś a la C-Line, no wow, to okej, to bardzo chętnie. Czyli załóżmy, że mamy kursora, mamy C-Line'a, podpinamy własne modele, jeszcze w dodatku mogę sobie w kontenerze odpalić własne gdzieś tam kontenerki, jakiś serwer MCP, który sobie gdzieś tam hostuje i mam jakiś potencjał zbudowania platformy. Co nie? Musiałoby to się fajnie zautomatyzować. Customowy C-Agent YAML support. Tylko i wyłącznie w tym momencie dostępny w Visual Studio Code, czyli to nie jest to. To jeszcze nie jest to. Jeszcze zobaczmy Docker. Czy Docker coś ma ciekawego tutaj? Chciałbym jeszcze mógł to widzieć. Mógłbym to widzieć. No mamy sobie C-Agenta, mamy jakieś platformy do budowania agentów w miarę szybką. Są narzędzia, które robią to za pomocą SQL-a, są narzędzia, które automatycznie na przykład podpinają się do baz danych, budują z tych baz danych RAG-a i tworzą ci agentów, jeszcze tworzą ci modele ML, które się uczą na podstawie tych danych i robią ci dalsze predykcje. Więc to są narzędzia, które robią krok w przód. C-Agent tego nie robi, więc fajne narzędzie, no i koniec. Tak, no, ja wiem, że Docker nad nim pracuje i miejmy nadzieję, że to, co mówisz, się pojawi. Ja im bardzo chętnie to zresztą wrzucę jako temat do dalszej analizy i zrobienia czegoś konkretnego w tym. Natomiast co mi się spodobało, to byliśmy teraz przez chwilę taką stare dinozaury jeszcze pamiętają, sondą. Ja jestem fan, jakie to super, a ty spokojnie. Stop horses. Nie no, fajne jest to narzędzie, naprawdę. Ale nie, dobrze, właśnie o to chodzi tak naprawdę. Nie chcę tutaj aż tak bardzo hypować tego narzędzia, że tak powiem, no bo to już widziałem. Więc nie ma efektu wow. Fajne narzędzie, fajnie, że Docker to robi. Oni naprawdę mają możliwości, żeby fajnie to zintegrować, tylko mi się wydaje, że trzeba mieć pomysł, nie powielać to, co robi rynek, tylko trzeba mieć pomysł, jak wykorzystać tą swoją moc, tą swoją dockerowatość, że tak powiem. No trudno, stracili integrację z Kubernetesem i możliwość wpływania na to wszystko. No ale już tego nie przywrócą, więc generalnie tak naprawdę mogą się integrować z innymi narzędziami typu Visual Studio Code, a znam bardzo wielu programistów, którzy uruchamiają sobie jakieś mikrośrodowiska w Visual Studio Code w kontenerach i tam sobie uruchamiają jakieś swoje części, więc gdyby na przykład tam jeszcze zintegrować to C-Agentem, bo można, czemu nie, i tam sobie odpalić jakiegoś chatbota jako plugin w tym C-Agencie, jeszcze podpiąć się do jakiegoś serwera MCP albo na przykład podpiąć się, nie wiem, jak masz taką L40 i taką maszynkę z L40, tam sobie wszystko odpalić, z VS Code'em się tam podpiąć jakimś cudem, no jest potencjał. Jest naprawdę. Jest. Więc... A tak naprawdę poniekąd częściowo możesz to zrobić innymi integracjami, które już są, nie? Czy to nie będzie taki pełny workflow Agentic AI. To będzie wykorzystanie jakichś tam MCP serwerów, jakichś takich cudów. Możesz tam napisać prompta, żeby on użył ich kilku, aczkolwiek to nie będzie taki pełną gębą workflow. Ale ja sam używam Cloda właśnie z MCP serwerami podpiętymi i to robi robotę, nie? Więc to jakby mały kroczek więcej, tak? Gdzie można by było faktycznie wprowadzić choćby właśnie do zespołu deweloperskiego ten sam sposób oceny, nie wiem, kodu każdemu przed wypuszowaniem, tak? I tym podobne. Znaczy, wiesz co, w dużych korporacjach przykładowo, ostatnio miałem rozmowę, pozdrawiamy serdecznie, Marcin Sotkiewicz. Pozdrawiamy Marcinie. I Marcin powiedział mi bardzo ciekawą rzecz o AWS-owym Cloud Core. Tak, to był Cloud Core w Bedrocku? Brakuje mi słów, sorry. Agent Core, sorry. Agent Core, okej. I Agent Core ma problem ten sam, co miały Lambdy, czyli brak możliwości wejścia do VPC. Owszem, Lambda teraz to ma, ale ile czekaliśmy na to? Trochę czekaliśmy, tak. Tak, i teraz wyobraź sobie, że sobie odpalasz taki serwer MCP, odpalasz sobie takiego C-Agenta lokalnie, wewnątrz korporacji, masz modele odpalone w LLM-ach, masz dostęp do tych L40,
hostujesz to sobie w sieci prywatnej, no i budujesz sobie takie modele i własną bazę wiedzy. Zamykasz wszystko w sieci prywatnej i jesteś bezpieczny. No. Tego w chmurze w tej chwili na przykład w AWS-ie nie zrobisz. Tak. Więc jest tutaj jeszcze spore pole do manewru i widać, że no w środowisku korporacyjnym nikt nie lubi, jak dane wychodzą na świat i dlatego no jeszcze dużo czasu minie, zanim te wszystkie agent core i tak dalej będą corpo-friendly. No i tu jest szansa. Mhm. Duża szansa. Tak, przy czym Tylko to za dalej 2-3 znowu. lata Tak. już Tak, nie tak, będzie tak. tej szansy, nie? Tak, dokładnie. To jest, teraz jest ostatnie chwile, kiedy Docker może to rozbudować jeszcze bardziej, bo to jest ta część właśnie tutaj tego C-Agenta i tego w ogóle całego konceptu, który jest w Dockerze, nie? Że robisz wszystko lokalnie tak naprawdę, w łatwy sposób, nie? Bo to jest też rzecz, bo możesz to wszystko zrobić w trudny sposób z narzędziami, które istnieją. To jest akurat to, że robisz to stosunkowo łatwo, tak? Ja to jestem w stanie zrobić, więc to musi być proste. Natomiast, no właśnie, ta okazja zaraz zniknie. Tak. No kibicuję. Naprawdę kibicuję Dockerowi, bo opowiadałeś mi bardzo fajne rzeczy o tym, co tam się dzieje i jak bardzo ciężko pracują. Więc ja im kibicuję, to jest coś, na czym się wychowałem zawodowo. No tak. Więc no bądźmy szczerzy, no to 10 lat temu to wszystko się wokół tego kręciło. Tak. Więc no jest sentyment. Ja im życzę dobrze. Ja naprawdę im życzę dobrze. Mają możliwości, no kiedyś zawojowali rynek, dlaczego nie mieliby tego zrobić jeszcze raz? Dokładnie. No, dokładnie. No. Więc tak to wygląda, szanowni widzowie, którzy chcecie nas subskrybować, lajkować, komentować. Tak, dokładnie. Ale jak nie, to spoko. Ale tylko... Będziemy płakać w zaciszu naszych domków. No. To tak, to co właśnie, Docker. I właśnie, to ci chyba już gratulowałem w poprzednim odcinku, ale jeśli nawet, to i tak warto to zrobić jeszcze raz. Dostałeś się do programu AWS Community Builders, Tak. więc super, naprawdę, bardzo fajnie. Gratulacje, bo to jest naprawdę bardzo fajny program. Fajni ludzie, bardzo fajni ludzie, bardzo fajne treści są tam publikowane, całkiem sporo można pogadać z ludźmi, którzy, no dobra, będzie szpila, którzy powinni być heroesami nieraz, a nie są. Koniec szpili. Natomiast... Czekaj. A propos tej szpili, my chyba mieliśmy zrobić odcinek, w którym opowiemy, jak wyglądają te programy i co jest dobre, co jest złe. Trochę powiedzieliśmy o CNCF-ie. Tak. Można by rozwinąć ten temat. Możemy opowiedzieć też o innych programach. Tak. Choćby Docker Captains. I tutaj trzeba powiedzieć tak szczerą, tak totalną prawdę. Prawdę. Gdzie prawda niestety będzie gorzka, ale będzie gorzka dla obu stron. Bo te programy to nie jest papierek lakus, znaczy to nie jest cukierek dla nas, tylko to jest narzędzie. Narzędzie marketingowe, narzędzie dla firm. No to jeżeli to jest narzędzie, które ma dawać konkretne efekty biznesowe, no to nie oczekujemy od tego narzędzia, że to jest kraina mlekiem i miodem płynące. I myślę, że tak będzie można rozpocząć ten odcinek. Bardzo dobre rozpoczęcie następnego odcinka, które oczywiście polecamy. Tak, dokładnie. Dla wszystkich, sobie kliknijcie tam ten dzwoneczek, to dostaniecie informację. Dla wszystkich, którzy chcą nas lajkować, subskrybować. Tak, komentować. No, pojechaliśmy w tym odcinku, wystarczy. Dobrze, to tak. Więc w związku z tym, że Rafał jest właśnie członkiem tego community AWS-owego, spodziewajcie się też odcinków, gdzie będziemy sobie omawiać tematy związane z AWS-owymi technologiami, bo tak. Bo lubimy. Będziemy sobie krytykować albo nie, zobaczymy, zależy. Ja już jestem w pozycji, że ja powinienem krytykować. Tak? Znaczy, wiesz co, ja jestem za to, żeby to krytykować, tylko konstruktywnie, nie? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy tam jest co krytykować. Tak. Ja jestem ciekaw, co się stanie za jakiś czas po tych wszystkich zmianach wewnątrz AWS-a. No i myślę, że zobaczymy efekty za rok.
Tak, to prawda. Jak już będą mieć CTO w końcu. Szpilava Voltu. No, w każdym razie dokładnie, tak, wydaje mi się, że konstruktywną, może nawet nie krytykę, ale taką, powiedzmy, nie totalne rozpływanie się, No nie. bo jest mój talk związany z AWS Snapstart w kontekście .NETA, gdzie ewidentnie wychodzi, że żeby Snapstart był faktycznie efektywny, to musi być najpierw dobrze napisany kod, co nie jest takie 100% pewne niestety. Tak? Ja pamiętam pracę z senior deweloperami .NETA, którzy zęby sobie podobno na tym .NETcie zjedli, którzy hardkodowali nazwy regionów dla lambd. Więc... No dobra, ale czy musimy oczekiwać narzędzia od dostawcy chmur, że będzie idiotoodporny? A to jest dobre pytanie. Znaczy, znowu, widzisz, jakbyśmy tutaj rozszerzyli znaczenie Shared Responsibility Model, to dostawca ci daje jakąś tam funkcjonalność, która działa dobrze w przypadku, kiedy ty zapewnisz jak najlepsze rozwiązanie ze swojej strony. No? Dobra, to teraz taka abstrakcja. I analogia zupełnie nie do kwestii AWS-owych, ale do kwestii tego na przykład, co robi Apple. Apple wydało Maca Era. I był gość, który wziął sobie Maca Era i zaczął edytować wideo. I zaczął robić render tak mocny, że mu tego Maca spaliło. Zrobił reklamację, to było w USA, tam chyba nawet pozwał ich. Apple'a i generalnie przegrał tą sprawę, bo Apple wyraźnie wskazał, że ten Mac nie nadaje się do takich rzeczy. I powiedział wprost, proszę kupić Maca Pro. I wyraźnie udowodnili w czasie tego procesu, że samo układanie ścieżek, chłodzenie i tak dalej nie jest zaprojektowane pod te rzeczy. No i teraz tak, jeżeli masz wyraźnie napisane, że zastosowanie tego sprzętu jest pod to, no i masz na przykład napisane, nie wiem, w Snapstarcie albo w Lambdzie, że to jest dla profesjonalnych programistów, którzy wykorzystają best practices, to są wszędzie gdzieś opisane. I złotą zasadą jest nie hardkodować pewnych wartości, na przykład sekretów. Na przykład. Taka drobna uwaga. No to wiesz, no to tak jak ja bym na przykład, nie wiem, powiedział komuś, że ma nie jeździć po pijanemu, no. Ale nie, to tutaj masz rację, to tutaj tak, to się zgadzamy w 100%, tak, że to jest, tak jak powiedziałem, to jest narzędzie, które działa dobrze, jak ty robisz swoją robotę dobrze, tak, i zakładamy, że robisz tą swoją robotę dobrze. To jest to samo, co z security grupami, tak, możemy zrobić tak, że otworzymy je wszystko na wszystko, a potem będziemy płakać, że security grupy są dziurawe. No, to jest dokładnie to samo. Ale tak, działajcie porządnie, to i narzędzia będą wam porządnie działać. No tak trochę. A gdyby na przykład, wiesz, gdyby wzbogacić tą funkcję o to, że masz lintera, który ci powie, haha, ale jesteś głupi, jesteś debil, bo źle napisałeś lambda, chciałbyś coś takiego zobaczyć? W C-Agencie mogę zrobić takiego agenta, który będzie ci mówił, ty durniu jeden, ty... No i widzisz, jakie to jest inteligentne narzędzie. Czyli mamy zastosowanie do C-Agenta wreszcie. Tak. Tak. Dla programistów debili, którzy hardkodują sekrety. Drogi AWS-ie, jak chcecie zakupić C-Agenta, to gadacie się z Dockerem. Dokładnie tak. A my po 15% prosimy. Dokładnie. Bo to nasz pomysł jest. Dokładnie. Sobie wyobraź. I potem całe na biało wchodzi G-Rock i ja mówi, ja już to umiem. Dokładnie. I dodaję tych. No dokładnie. No tak, to spaliliśmy jednak, za późno. No, dokładnie. Musk nawet w tym nas wyprzedził. I myślę, że tym pięknym akcentem warto skończyć ten odcinek. Dziękujemy wszystkim. My zaraz polecimy. Za bardzo, dokładnie. I nas wytnął. Dokładnie. Więc tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. W przyszłym tygodniu będziemy omawiać kwestię KubeCona. I rejectów.
i będziemy omawiać wszystkie sesje. Też wspomnimy o tym, gdzie możecie nas znaleźć. Ponieważ ja jestem triple rejected. Mój talk został zrejektowany z KubeCona, KCD jest zrejektowany z KubeCona i ja zostałem zrejektowany z CNCF ambasadorów. Przebicie. No właśnie, no, ale teraz patrz, czy ty się przypadkiem nie wygadałeś w KCD właśnie? A chyba to wspominaliśmy. A zresztą pisałem posta na LinkedInie. No to luz. Dobra, No. to okej. Tak, to trzeba powiedzieć, że. A zresztą nawet w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że jest dobra i zła wiadomość. Tak, więc tylko wiesz, to może na razie zaczekajmy, może dopracujmy to, bo faktycznie zamiast KCD okazało się, Coś że będzie. jest wiele innych, chyba nawet lepszych alternatyw, jeśli mamy szczery. Także życie pisze fajny scenariusz. I tyle. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tylko trzeba umieć to czytać, te zawijasy. Fair point. To co, Majster, kończymy. Dzięki wielkie. Dziękujemy, Trzymajcie się mocno trzymajcie się. i do usłyszenia za tydzień. Czołem. Hejo. Cześć.